Rzekomo Gothic Remake ma się pojawić jeszcze w tym roku, jednak twórcy na aktualną chwilę publikują bardzo mało informacji o aktualnym stanie prac nad grą. Przypomnę tylko, że nadal nie dostaliśmy żadnego gameplaya, a zamiast tego otrzymaliśmy kolejną grafikę, która tym razem pochodzi bezpośrednio z gry. Tak oto wygląda ścieżka prowadząca z placu wymian do starego obozu, a konkretniej jest to miejsce z wisielcem oraz dwójką ścierwojadów. Niestety, jak informują twórcy, nie jest to screen z aktualnej wersji gry, tylko pochodzi z jeszcze ubiegłorocznego dema z Nerasem w roli głównej. Z racji, że nie został opublikowany przez dziennikarzy we wrześniu ubiegłego roku, twórcy postanowili podzielić się nim dopiero dzisiaj. Z jednej strony całkiem fajnie, że dostajemy kolejną grafikę przedstawiającą Gothica Remake, z drugiej zaś słabo, że dostajemy zrzut ekranu, który przedstawia starą wersję gry. Tak, dobrze słyszycie, screen, który obecnie widzicie, nie jest z najnowszej wersji. Gdyby tego było mało, to twórcy przyznają, że światło oraz, jak sami zaznaczają, inne rzeczy wyglądają obecnie nieco inaczej. Wielka szkoda, że nie postanowili podzielić się właśnie najnowszą wersją Gothica Remake. Jeszcze zanim przejdziemy do omówienia samej grafiki, to wspomnę, że świat gry ma być o 30% większy niż pierwowzór, plus mają się w nim pojawić całkowicie nowe lokacje. Jednak twórcy nie chcą o nich mówić, gdyż byłoby to, jak sami przyznają, spoilerem. Dodatkowo pojawią się nowe dialogi, wiedza o świecie oraz znacznie bardziej rozwinięta historia gotikowego świata. Zatem przejdźmy do omówienia nowej grafiki. Jest to ta sama lokacja co w oryginale, nie mamy jakoś specjalnie przebudowanej tej miejscówki, po prostu jest ona znacznie bardziej bogata w szczegóły. Tak, w oryginale mieliśmy kilka kamieni, 2 pozbawione liści drzewa oraz jedno nieco grubsze drzewo z wisielcem. Do zbierania mieliśmy zardzewiały miecz, 2 maliny, kilka strzał oraz maczugę. Nas najbardziej będzie interesować sam ścierwojad i jest to ten sam model, który widzieliśmy już w 2021 roku. Jak widzimy, nie zmienił się niczym od tamtego czasu, co według mnie jest na duży plus, gdyż wygląda całkiem dobrze i bez największego problemu możemy zidentyfikować tą istotę. W oddali na drzewie widzimy wisielca w łachmanach oraz z workiem na głowie, czyli mamy niemalże to samo co w przypadku oryginalnej jedynki. Wspomnę tylko, że screen, który aktualnie widzicie, pochodzi z dema, które przedstawia losy Nerasa na pół roku przed pojawieniem się bezimiennego. Zatem w finalnej wersji gry będziemy mieć wisielca najprawdopodobniej w bardziej zaawansowanym stadium rozkładu, czyli pewnie będzie szkieletem. Na moje oko w Gothicu 1 panuje jesienna pora, z tego też powodu mamy konkretną paletę barw. Więc według mnie cała ta lokacja, jak i inne, które już widzieliśmy, finalnie mogą wyglądać całkowicie inaczej. W końcu pomiędzy pojawieniem się Nerasa a bezimiennego w kolonii karnej jest pół roku różnicy. Możliwe, że twórcy będą chcieć nas zaskoczyć i w sierpniu pokażą gameplay już nie z wiosenną, a jesienną aurą. Kolejną sprawą jest zdecydowanie bogatsza w roślinność okolica. Jak wspominałem, w oryginale otrzymaliśmy tylko 3 drzewa, zaś obecnie jest ich znacznie więcej. Zaś sama trawa prezentuje się naprawdę przyzwoicie, dodatkowo warto zwrócić uwagę na kwiaty, które najprawdopodobniej nie pojawią się w finalnej wersji, gdyż jak sądzę, dostaniemy jesienną porę. Moją tezę o tym, że jest to pora wiosenna, mogą potwierdzić latające motyle, których też w finalnej wersji nie zobaczymy. Dla mnie roślinność zaprezentowana przez Alkimię prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i już nie mogę się doczekać, aż dane mi będzie pozwiedzać odświeżone obszary Górniczej Doliny. Zaś kolorystyka wygląda również bardzo dobrze. Dzięki temu, że grafika jest wysokiej rozdzielczości, możemy zobaczyć, że światło nie jest aż tak intensywne jak na innych screenach. Jednak nie chcę poświęcać mu zbyt dużo uwagi, gdyż twórcy zaznaczają, że w finalnej wersji będzie wyglądać nieco inaczej. W zasadzie już wygląda inaczej, tylko nam tego nie pokazali. W oddali widzimy coś w rodzaju paleniska. Dobrze, że twórcy nie boją się i dodają nowe obiekty, które dodadzą nieco klimatu do pustawych miejsc. Kolejną nowością jest szkielet oparty o pień, w oryginale znajduje się w innym miejscu, jednak nas powinno zainteresować jego opancerzenie, gdyż jeśli przyjrzymy się dokładniej, to dostrzeżemy metalowy hełm typu łebka. Nie jest to nic nadzwyczajnego, gdyż widzieliśmy podobne na innej grafice. Ostatnią z nowości jest kryjący się w krzakach członek nowego obozu. Najprawdopodobniej jest to myśliwy Drax, którego to widzieliśmy na innym screenie. I to wszystko z nowości zaprezentowanych na tej grafice. Generalnie jest dobrze, grafika jest bogata jak na grę AA oraz posiada to co najważniejsze, czyli gotikowy klimat. Jednak nadal czekamy na gameplay, który to pokaże nam znacznie więcej niż pojedynczy screen. Jednak to nie wszystko, gdyż jakiś czas temu pojawił się jeszcze jeden screen. A że nie było wcześniej okazji do jego zaprezentowania, to postanowiłem, że przedstawię go właśnie w tym odcinku.
Grafika pojawiła się na karcie produktu Gothica Remake na Steamie i od razu chciałbym was poinformować, że prócz screenów z remake'u są tam również obecne zrzuty ekranu z growego dema. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia dlaczego tego typu grafika pojawiła się na karcie produktu. Jest to zwyczajne wprowadzenie w błąd, gdyż nie pochodzą one z Gothica Remake. Wracając do grafiki, przedstawia ona najprawdopodobniej jakąś kryjówkę ludzi z nowego obozu. Możliwe, że znajduje się ona na szlaku do starej kopalni, gdyż jak wiemy, członkowie nowego obozu często napadali na konwój z magiczną rudą. Oczywiście mówię, że są to ludzie właśnie z tego obozu, gdyż posiadają pancerze najemników, podobne do tego, który nosi Gorn na okładce Gothica Remake, a jak wiemy, najemnicy również napadali na konwoje. Osobiście uważam, że może to być zupełnie nowa lokacja, gdyż nie przypominam sobie, aby gdzieś w oryginalnym Gothicu znajdowała się podobna. Początkowo sądziłem, że może to być wolna kopalnia, jednak owa jaskinia na kopalnię zwyczajnie nie wygląda. Dostrzec możemy również różnego rodzaju skrzynie, beczki oraz worki, które najprawdopodobniej załadowane są magiczną rudą. Ewentualnie może to być kryjówka znajdująca się pomiędzy placem wymian a starym obozem, gdyż możemy dostrzec różnego rodzaju wartościowe przedmioty. Przykładem może być sporej wielkości żyrandol, który najprawdopodobniej miał trafić do magnatów, zaś finalnie trafił do ludzi z nowego obozu. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to fakt, że najemnicy nie posiadają broni. Ani jednoręcznej, ani dwuręcznej, ani też broni dystansowej. Jest to o tyle ciekawe, że to nie pierwsza grafika, gdzie postacie nie posiadają broni. Możliwe, że Alchimia eksperymentuje ze sposobem noszenia oręża i na aktualną chwilę jeszcze go nie dopracowali, gdyż inaczej ciężko wyjaśnić, dlaczego postaciom brakuje broni. I to wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tej grafiki. No cóż, czekamy nadal na to, co najważniejsze, czyli na gameplay, gdyż grafiki poza klimatem to nie informują nas tak naprawdę o niczym. Na chwilę obecną musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż pierwszy gameplay, coś przeczuwam, zobaczymy dopiero 2 sierpnia. Jednak obstawiam, że nie zobaczymy gameplayu z Nerasem, a już z najnowszej wersji i z bezimiennym. Ewentualnie, jak już kiedyś wspominałem, poza samym gameplayem zobaczymy odświeżone intro, w trakcie którego największym efektem wow będzie pokazanie nowego wyglądu bezimiennego i dopiero po tym zaprezentują nam pierwszy gameplay. Raczej wątpię, aby pokazali od tak rozgrywkę z bezimiennym bez budowania hype'u. Dodatkowo w trakcie prezentacji remake'u na pokazie dostaniemy również datę premiery, która będzie mieć miejsce jeszcze w tym roku. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o moich przypuszczeniach, zaś teraz posłuchajcie nowe utwory skomponowane przez Rosenkranza. My zaś widzimy się jutro o godzinie 17 na streamie z waszego ulubionego Gothica, zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!